Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w ten piękny poranek 26 października 2023 roku. Wita redaktor Mateusz Lech i Jaki Paweł mamy dzień tygodnia, Jeżowski. Paweł? Jaki mamy dzień tygodnia? Czwartek. Musiałeś spojrzeć, zlewa ci się, tak już mnie też. Witamy serdecznie. Zlewa ci się? No dobrze, Mhm. to może o tym na końcu, a teraz sobie podziękujemy. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy live z patronami, z widzami. Wielkie dzięki za pytania, które zadaliście. Na część udało nam się odpowiedzieć, na część się nie udało odpowiedzieć. Będziemy starać się poruszać te tematy cały czas i zarówno w naszych live'ach, jak i w porannych wiadomościach, jak i również w komentarzach. Pamiętamy o tych pytaniach. Też podziękowania dla nowych patronów. Wczoraj przybyło 5 nowych patronów. Jesteście wielcy. Dziękuję, że nas wspierajecie. Dzięki Wam będą nowe formaty, a my będziemy mieli co robić. Pamiętajcie, dla nas jest to pasja i jest to też część pracy. A przechodzimy sobie, skoro jesteśmy przy pracy, to przejdźmy do rynku forexowego na początek. Ponieważ mamy na moskiewskiej giełdzie korekty, czyli mamy z powrotem wzrosty, jeżeli chodzi o waluty. No tutaj prawdopodobnie może się udać odzyskać 94 na dolarze, jeżeli chodzi o euro, udało się odzyskać 100. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać, a pamiętajmy, że jutro jest posiedzenie i zobaczymy, czy jeszcze eksporterzy będą sprzedawać waluty, czy też to był koniec, tak? Bo widzieliśmy piątek, poniedziałek, dosyć dużą sprzedaż i małe zainteresowanie importerów, natomiast no dzisiaj sytuacja się troszeczkę zmienia z rana, a przede wszystkim wczoraj się zmieniała, tak? Widzieliśmy, że już pod koniec był wzrost obrotów i ktoś skupował walutę, a więc komuś były te pieniądze potrzebne, no i prawdopodobnie te poziomy ktoś stwierdził, że są atrakcyjne, jeżeli chodzi o zakupy. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, będziemy Was informować. A teraz przechodzimy do pierwszych wiadomości. Zaczekaj. Dziękujemy panie Krysu Zawistowski za Dziękuję. ten zacny datek. To ja pierwszy. Duma Państwowa, słuchajcie, przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o podwyższeniu płacy minimalnej do 19 tysięcy rubli. Płaca minimalna będzie ustalona, znaczy ta nowa wartość będzie od 1 stycznia 2024. No i tutaj mamy wzrost aż o 18,5%. Niestety nie bilansuje to obecnej drożyzny w Rosji. Chciałem tylko powiedzieć, dodać, że to jest na złotówki jakieś 870 zł brutto. Tyle wynosi najniższa pensja po podwyżce, prawie 20% od przyszłego roku. A teraz dalej lecimy. Węgierski rząd nie poprze zmian w budżecie Unii Europejskiej na lata 2024-2027, które przewidują przeznaczenie 20 miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. Tak powiedział szef kancelarii premiera Węgier, Gergelej Gulias. Chyba, no nie, dobrze, Gulasz może, no okej. A jeżeli jesteśmy przy Węgrzech, no to mamy informację, że partia Viktora Orbana zablokowała głosowanie nad wnioskiem Szwecji do NATO w węgierskim parlamencie. A jeżeli jeżeli mówimy o Europejskim Parlamencie, to też prezydent Ukrainy Władimir Załęski wystąpi dzisiaj, czyli 26 października na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. A z kolei prezydent Rosji Putin spotkał się z przywódcami organizacji religijnych i podziękował im za ogromne wsparcie rosyjskich sił zbrojnych. My o tym swego czasu informowaliśmy, jak to wygląda i jak wygląda zaangażowanie ze strony kręgów religijnych w Rosji. Do końca 2023 roku Ukraina zamierza produkować dziesiątki tysięcy dronów miesięcznie. Tak podał ukraiński minister do spraw przemysłu strategicznego Oleksandr Kamyszyn.
Mamy nową wypowiedź Dimy Miedwiediewa, który powiedział, że od początku 2023 roku do służby wojskowej wstąpiło prawie 385 tysięcy osób, z czego 305 tysięcy na kontrakcie i 80 tysięcy ochotników. Powiedział również, że w przyszłym roku planowane jest sformowanie kolejnego korpusu armijnego. Ciekawe, w to zostanie wyposażony. I 7 dywizji, 19 brygad, 49 pułków oraz jednej flotyli. Ta flotyla najbardziej mnie zastanawia, no ale piszcie, co mogłoby się znaleźć w tej flotyli, bo ja nie zauważyłem, żeby coś było w tym roku budowane, ale się może oczywiście mylę. Ale według Miedwiediewa to już prawie 400 tysięcy w samym tylko tym roku. Dużo. Te liczby mogą być zbliżone do prawdziwych akurat. Mówiliśmy kiedyś dlaczego. Tak. Oświadczenie G7 w sprawie sankcji wobec rosyjskich diamentów spodziewane jest do końca października. Rozwlekają ten temat diamentów. Mogliby już to. Tak, wiesz co, nie, ja myślę, że to już jest klepnięte w tym momencie, ponieważ już Belgowie dali ten system do certyfikacji i monitoringu. No wszystko jest chyba ustalone, to są jakieś końcówki i myślę, że usłyszymy na początku listopada, że Unia Europejska i G7 wprowadza. To myślę, że tutaj ani Węgry, ani inny kraj nie będzie, bo tam nie ma za bardzo interesów. A skoro Belgowie są za, no to już nic nie stoi na przeszkodzie, a to pomoże też diamentom, żeby tak mocno nie spadały, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast Polska wymieniła ambasadora w Kijowie, Jarosław Guzy zastąpił Bartosza Cichockiego. A Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła nowego projektu rezolucji Rosji w sprawie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania głosowały przeciw. Amerykański projekt rezolucji został również poddany pod głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei Rosja i Chiny to zablokowały, czyli były dwie rezolucje i obie zostały storpedowane. Mamy, słuchajcie, debiut na moskiewskiej giełdzie, jedyny w tym roku. Kaługa Distillery Crystal zamierza wprowadzić swoją spółkę na giełdę. Czym się zajmuje firma? No oczywiście produkcją wódki. A premier Rosji Michał Miszustin zaproponował zastanowienie się nad utworzeniem niezależnego mechanizmu płatności i rozliczeń dla państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ten niezależny system, no to będzie przecież na chińskim systemie. No tak, to mnie niezmiernie śmieszy, no ale być może w którymś komentarzu poruszymy szerzej, no bo tutaj Rosja cały Tu się czas... nie ma co zastanawiać, panie Miszustin, to musicie przyjąć. Nie, ale oni jak gdyby sami wychodzą, nie? Tak, że to nie Chiny. Nie? My mamy tak, taki pomysł, tak. No. Nie, że tak wiesz, nie? To jest trochę zabawne. Słuchajcie, natomiast mamy ciąg dalszy afery kurczakowej, ponieważ minister rolnictwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Patruszew i gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobjow prowadzili transmisję na żywo z kurnika pod Moskwą podczas spotkania z prezydentem Władimirem Putinem oraz członkami rządu w środę 25 października. A przypomnijmy, że to nie byle jaki kurnik, ponieważ kurnik przeznaczony jest do hodowli nowych ras kurczaków. Piszcie, czy mamy ten temat rozwinąć via ruskiej, bo temat jest perspektywiczny. Tak, ja już mam kilka tych pomysłów, ale to może na naszym Jaruski. A słuchajcie, praworządność w Rosji na poziomie Afryki. Rosja spadła na światowym rankingu praworządności opublikowanym, który jest publikowany corocznie przez międzynarodową organizację pozarządową World Justice Project. Kraj ten zajmuje obecnie 113 miejsce na 142 możliwe, zdobywając 44 punkty na 100. Odpowiada to sytuacji krajów takich jak Liberia, Madagaskar i Angola. To jest ta półka, na której teraz siedzi Rosja. Według World Justice Project kluczowymi problemami rosyjskiego systemu prawnego są
brak kontroli i równowagi, które mogłyby ograniczyć działania państwa w stosunku do obywateli. W rankingu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Rosja zajmuje 127 miejsce na 142 możliwe. W ciągu ostatnich 8 lat Rosja straciła w rankingu praworządności, słuchajcie, ponad 50 pozycji, poleciała w dół. W 2015 zajmowała 75 miejsce, w 2020 była już na 94, no a teraz, tak jak mówiłem, 113. Kraje, które wiodą w rankingu w 2023 roku szczytowe miejsca to Dania, Norwegia, Finlandia, Szwecja i Niemcy. Z kolei na szczycie rankingów znalazły się Afganistan, Kambodża i Wenezuela. No i już tam dobiega powolutku do tej grupy Rosja. Słuchajcie, dosyć istotna informacja. Okazuje się, że kolejny sektor prosi rząd, a dokładnie Ministerstwo Finansów, o wyłączenie z ceł eksportowych. Do Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej wpłynęła apelacja Interrao, czyli operatora eksportu energii, w sprawie wycofania energii elektrycznej spod elastycznego cła eksportowego. No, ktoś chyba się rozpędził i wpisał, tak się wydaje. Tutaj mamy Aleksandra Panina, przedstawiciela Interrao, to jest kobieta, a więc pani Aleksandra zapowiedziała zamiar zwrócenia się do rządu z prośbą o wyłączenie energii z list towarów objętych cłami eksportowymi już pod koniec września. No to mamy teraz pod koniec października, no to dostała odpowiedź, że rozważają tutaj i że się zastanawiają. Jesteśmy w trakcie wymiany informacji z firmą. A przypomnijmy, że od 1 października weszły w życie elastyczne cła eksportowe, które ułatwiły życie eksporterom na szeroki asortyment towarów dostarczonych poza Rosję. Są one ustalane elastycznie po kursie od 4 do 7% w zależności od kursu dolara. No i teraz jest chyba największy problem, bo jak było powyżej 97, no to nie było problemu, a przypomnijmy, że tutaj 7% jest płacony, kiedy dolar jest powyżej 95, a więc jak teraz jest tak 93, 94, no to tam zaczyna się różnego rodzaju przeliczanie, bo są te wartości w stylu 5-6%, a nie ta graniczna. Natomiast po wprowadzeniu elastycznego cła już Interrao uzgodniło z Chinami, że doliczy do kosztów dostawy 7%. A więc teraz jak im ministerstwo zdejmie, to oni zdejmą to Chińczykom, czy nie? Nie wiadomo, chyba już tak zostanie. Czyli Chińczycy będą drożej płacić, a pośrednik będzie dostawał więcej. No tak się to zapowiada. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No i fajnie. Słuchajcie, przejdźmy do tematu z dzisiejszej miniaturki. Lekarzom w Moskwie konfiskowano premie i przeznaczano na wojnę. Pracownikom publicznym placówek medycznych w Moskwie nakazano przekazanie otrzymanych w październiku premii, które miały służyć wsparciu uczestników wojny z Ukrainą. W co najmniej 2 klinikach wszyscy pracownicy otrzymali dużą premię w wysokości miesięcznej pensji, ale zostali szybko poinformowani, że pieniądze powinny zostać dobrowolnie przekazane na rzecz jednego z funduszy specjalnej operacji wojskowej. Jest to kolejny przykład wykorzystywania środków finansowych na cele związane z wojną, co ma wpływ na różne obszary finansowania, w tym opiekę zdrowotną. Co więcej, o czym mówiliśmy wcześniej, rosyjski rząd planuje obniżyć wydatki na kluczowe programy Narodowego Projektu Ochrona Zdrowia w projekcie budżetu na rok przyszły. Przewiduje się redukcję wydatków na modernizację klinik i projekt walki z rakiem oraz obniżenie ogólnych wydatków na projekt Ochrona Zdrowia w różnych sektorach w różnym stopniu. To oznacza, że środki przeznaczone na poprawę opieki zdrowotnej zostaną zmniejszone. Te zmiany budżetowe pokazują, że rząd skupia się na wydatkach związanych z wojną na Ukrainie kosztem innych dziedzin, takich jak opieka zdrowotna, takich właśnie jak lekarze. Te premie na pewno im się w jakiś sposób należały,
na pewno nie są zbyt zadowoleni i ciekawe, czy to jest pojedynczy przypadek, czy to jest początek nowego trendu i czy będzie on tylko w okręgu moskiewskim, czy rozleje się na całą Rosję. Pawle? Tak, ja myślę, że zdrowie w Rosji jest przyreklamowane. Natomiast mamy fatalną informację dla części Rosjan, ponieważ od 2024 roku będziemy mieli kolejną podwyżkę samogonu i nielegalnego alkoholu. I to prawdopodobnie już, co mamy, koniec października, no więc myślę, że styczeń, luty. Liczysz, która to podwyżka? Bo ja się zgubiłem. Wiesz co, no tutaj jeżeli chodzi o samogon, to nie liczyłem, natomiast jeżeli chodzi o ten nielegalny alkohol, który jest produkowany z alkoholu medycznego, no to myślę, że będzie taka druga w tym roku. A o co chodzi? Ministerstwo Finansów zezwoliło na wprowadzenie akcyzy na alkohol medyczny w 2024 roku. My o tym pisaliśmy, mówiliśmy, że coś takiego się wydarzy. No i okazuje się, że tak. W 2024 władze rozszerzą akcyzę na cały alkohol produkowany w Rosji, w tym alkohol medyczny, aby rozwiązać problem szarej strefy. Tak oficjalnie. Poinformował o tym wiceminister finansów Aleksiej Sazanow. Według niego dodatkowe wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosą 20 miliardów rubli. Dużo. Pan Aleksiej Sazanow zaznaczył, że termin wprowadzenia środka zależy od wypracowania mechanizmu, który pozwoli uniknąć wzrostu cen leków o znaczeniu społecznym. Chodzi o to, że część tego alkoholu medycznego jest jednak również stosowana do produkcji leków. Tutaj pomysł najnowszy jest taki, żeby dopłacać do tych leków, jeżeli chodzi o producentów, natomiast ministerstwo nie może dojść do porozumienia z producentami. Oni trochę więcej żądają, a ministerstwo na to nie chce za dużo pieniędzy przeznaczyć. Nie po to wprowadzają zwiększoną akcyzę, tak, żeby na tym stracić. Przypomnijmy również, że 29 września okazało się, że rząd zaproponował trzykrotnie podwyższenie akcyzy na wino od 1 maja 2024 roku i zapowiedział również niedawno zwiększoną akcyzę na mocne alkohole, w tym wódkę. I przypomnijmy, że władze uważają, że 25% podwyżka cen niektórych alkoholi przekieruje zainteresowanie konsumentów w stronę napojów niskoalkoholowych. Nie zgadzamy się z rządem. Nie do końca. Ale słuchaj, ale to można jeżeli będzie akcyza na alkohol medyczny, on jest poza produkcją leków, do czego? Do jakiejś odkażania wykorzystywany, czyli ogólnie... Tak, gardła. Nie, ale taki medyczny, to wiesz, no bo to... Alkohol medyczny w Rosji jest to główny składnik nielegalnej wódki. Czyli po prostu on jest mało medyczny. Mało medyczny, znaczy nie, dużo medyczny, tylko potem jest tak medyczny, że okazuje się, że 1/4, jest taki wywiad ostatnio bardzo zabawny, z ministrem zdrowia, który powiedział, że 1/4 wszystkich za rok 2022, 1/4 chorych, którzy znajdują się w szpitalach, jest z powodu alkoholu. I powiedział, że w Rosji chyba jest najniższa konsumpcja alkoholu w Europie, bo tylko 8 tam ponad litrów. No na przykład w Polsce jest 11, a w takich Czechach to 14, to wiadomo, nie? Tam tak, trzeźwy naród. Więc tak, według nie, i to jest dzięki właśnie polityce tutaj Putina od lat 90. Oni spadli z 18 na 8. No tylko, że zapomina, że te wszystkie statystyki, które razem z WHO fałszują, nie uwzględniają tego alkoholu właśnie nielegalnego oraz tego alkoholu, który jest sprzedawany przez mafie kaukaskie oraz też jest pędzony przez zwykłych Rosjan, tak? No bo tutaj bimbrownictwo i produkcja taka domowa w Rosji jest bardzo, bardzo popularna. Okej, przejdźmy do następnej informacji. Nawet w Indiach dostrzegają to, czego część Polaków wciąż nie zauważa i pisze jakieś niesamowite rzeczy o mocarstwowości Rosji. Szef Sztabu Generalnego Indyjskich Sił Zbrojnych, generał Anil Chauhan, przewiduje, że Rosja straci swoje znaczenie geopolityczne w nadchodzących latach
pomimo posiadania największego na świecie arsenału nuklearnego i sojuszniczych stosunków z Chinami. Generał podkreśla, że świat znajduje się w fazie przejścia od starego porządku do nowego, a rola Rosji będzie maleć. Chao Han zauważa, że Rosja wykazuje oznaki wewnętrznej słabości, co jest widoczne m.in. w przypadku takich wydarzeń jak bunt rosyjskiej firmy wojskowej Wagner. Jego zdaniem Chiny będą natomiast umacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej i staną się bardziej agresywne w przyszłości. I w tym momencie chciałbym Was zaprosić na dzisiejszą kolację, gdyż zaprosiliśmy profesora Michała Lubinę i rozmawialiśmy troszeczkę o Chinach i właśnie terenach okolicznych oraz relacji Chin z Rosją. Myślę, że to będzie bardzo fajny dla Was materiał. I mamy dalej informacje. Indie były długo głównym nabywcą rosyjskiej broni, ale w ostatnich latach ograniczyły zakupy ze względu na sankcje i brak umów. Dostawy rosyjskiej broni do Indii spadły o 37% w ciągu ostatnich 5 lat, a trudności z płatnościami i restrykcjami sankcyjnymi utrudniły sytuację takich przeprowadzania transakcji. Przykładem jest zerwanie umowy na przeciwlotnicze systemy rakietowe S-400, których Indie nie otrzymały, tylko dostały jakiś tam fragment tego systemu. Paweł, masz coś do dodania? Tak, że dzisiejszy wieczorny program będzie pod hasłem Rosyjski żółw pod brzuchem chińskiego skorpiona. A dlaczego taki tytuł? To dowiecie się wieczorem. Myślę, że warto słuchać, co pan profesor ma do powiedzenia, jak jego prognozy i jego informacje gdzieś współgrają z tym, o czym my mówimy codziennie. Tak, więc można mówić, że my się nie znamy, ale tutaj A zaprosiliśmy. pan profesor się zna, więc. Się zna i powiedział to, co my mniej więcej, więc myślę, Nie, no nie powiedział to, co my, powiedział co innego. co A co innego. powiedział? Posłuchajcie. Zapraszamy wieczorem. My na dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się wieczorem oraz w jutrzejszym cepie. Miłego dnia. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.